Cześć, witam Was wszystkich serdecznie, Piotr Dąbrowski z tej strony. Jest ze mną dzisiaj tutaj Ula. Słuchajcie, często się pytacie o kwestię RZS-u, tak, i problemów, jakie z tego wynikają, jakim problemem w ogóle jest RZS, bo coraz więcej ludzi się z tym mierzy. A dlaczego się spotkałem dzisiaj z Ulą? Dlatego, że ona sama mierzyła się z tym problemem i chciałem, żeby troszeczkę opowiedziała Wam, jak to u niej wyglądało, bo wyszła z tego, poradziła sobie z tym, więc jest to osiągalne, to nie jest żaden, że tak powiem, nie jest to na stałe, można sobie z tym po prostu poradzić. Także Ula, jak to w ogóle u Ciebie wyglądało? Ile czasu w ogóle trwało, kiedy się to u Ciebie zaczęło z tymi problemami? Tak, cześć. Ula Piekarska, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Piotr tutaj, że mnie zaprosiłeś, super. Tak, słuchajcie, zaczęło się tak naprawdę mój problem RZS w 2013 roku. Dzisiaj mamy 2021, to już jakiś czas temu. Tak, 2013 rok. Ja miałam wtedy 35 lat. I cóż, no i zaczęło się to od tak, no ja teraz już wiem, tak, no wtedy nie wiedziałam, co to było, ale zaczęło się od gusta reumatoidalnego, który już mi wyskoczył na palcu, a ja po prostu poszłam do lekarza sprawdzić po prostu, co to wszystko jest. Oczywiście tak, to mnie bolało. No lekarz po prostu oczywiście dalej pierwszego kontaktu skierował mnie do reumatologa, który następnie tak zrobił badania i mam po prostu stwierdzone na piśmie reumatoidalne zapalenie stawów. No cóż, miałam terapię lekową. Pomogło? To no nie pomogło, bo po pół roku było po prostu coraz gorzej, a ja bardzo mocno chciałam wyzdrowieć, ale to się nie działo, wręcz układ pokarmowy zaczął naprawdę szwankować. Chodzi generalnie o żołądek, który po prostu od tych leków naprawdę zaczął mi odmawiać po prostu posłuszeństwa. No ale to też wynika z tego, że jest to bardzo duże obciążenie dla organizmu, jakby nie było, no bo to są syntetyki tak naprawdę. No teraz tak? to ja to wiem, natomiast wtedy po prostu naprawdę, słuchajcie, ja myślałam, że mi to pomoże, ja się wyleczę i tak po prostu to będzie. Dałam faktycznie tej terapii lekowej pół roku i po pół roku to wszystko odstawiłam, a metotrexat, faktem jest, że tak, sterydów nie wzięłam w ogóle, bo powiedziałam, że ja tego nie będę łykać, ale metotrexat łykałam pół roku i to naprawdę było dla mnie ogromne obciążenie, a niestety no, nie działo się tak, że stawy zaczęły, czy tam przestawały tak boleć. No nie, to było wręcz coraz gorzej, ponieważ włączyła się, oprócz tego, że stawy tutaj w stopach, to włączyła się żuchwa, włączały się łokcie, ramiona, gdzie ja po prostu się budziłam w nocy z bólu, tak, nie mogłam w ogóle spać na boku i już naprawdę włączały się kolana. Był taki moment, że oczywiście ja się tego wszystkiego bardzo wstydziłam, wręcz jakby to ukrywałam przed moją rodziną i mąż naprawdę kiedyś zauważył, jak ja bardzo mocno utykam. Wyszłam z samochodu i zaczęłam utykać i mówi do mnie, co tobie się stało. No ja powiedziałam mu, że się uderzyłam w kolano i mnie boli, więc naprawdę to trochę było dla mnie przykre, bardzo nieciekawe, a nie bardzo miałam skąd wziąć pomocy, tak? Pomimo tego, że zmieniłam lekarza, reumatologa, który tak naprawdę przepisał to samo, więc powiedziałam, nie dziękuję, trudno i po prostu zaczęłam szukać sama, a trwało to po prostu 5 lat. 5 lat trwało, zanim ja dowiedziałam się... No właśnie, o czym się dowiedziałaś tak naprawdę? No Piotr, no, ja po prostu się dowiedziałam od twojego taty, ponieważ bardzo mocno, ponieważ no wiecie, ja kocham czytać, tak? I zaczęłam się interesować tak naprawdę funkcjonowaniem organizmu, jak to powinno być, ale metodami naturalnymi, już nie lekami. I ja tak myślę, że jak uczeń jest gotowy, to przychodzi odpowiedź, tak? I spotkałam twojego tatę. O dziwo, twój tata od ponad 20 lat się zajmuje profilaktyką zdrowia i po prostu to była... Przypadek. No ja nie, właśnie się zastanawiam i on po prostu opowiedział mi o tym programie i słuchajcie, ja naprawdę obśmiałam trochę człowieka w duchu, obśmiałam twojego tatę, bo on mówi, co ten człowiek do mnie opowiada,
On mi tu mówi, że on ma dla mnie rozwiązanie na stawy. Ja mówię, nie, to niemożliwe po prostu, tak? Już tyle lat szukam, 5 lat szukam, on mi tutaj po prostu mówi, że on ma rozwiązanie dla mnie. Ja na to popatrzyłam i oczywiście, słuchajcie, odeszłam, w ogóle nie zareagowałam na to, po czym spotkaliśmy się po kolejnych 2 latach, kiedy ja po prostu bardzo To było zainteresowałam. po 2 latach aż. Aż tak, O kurde. tak, 2 lata, kiedy wznowiłam kontakt już bezpośrednio z twoim tatą, ponieważ bardzo zainteresowały mnie jego książki, które na tamtą chwilę, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy, tak miał przy sobie, ale w ogóle jakby one mnie nie pociągnęły. I po tych 2 latach, kiedy stanęłam przed ścianą, ponieważ ja nie wiedziałam co dalej, ja naprawdę już nie wiedziałam co dalej, mówię, no skoro ten pan po prostu ma rozwiązanie, to ja po prostu muszę spróbować, bo nie ma wyjścia, bo nie ma wyjścia, bo to już było tak źle, że ja naprawdę nie wiedziałam, co już ja mam z sobą robić. No. Czyli zastosowałaś I generalnie zastosowałam program. kompleksowy program zdrowia. I to jest coś niebywałego, ponieważ ku mojemu naprawdę ja byłam aż oniemiała, jak ból stóp. Ból stóp to był najgorszy ból, jaki po prostu można mieć, kiedy schodzisz ze schodów i po prostu masz takie igły po prostu w stopach, które przechodzą tobie, ty czujesz je po prostu przez całe ciało, bo to tak boli. Kiedy po prostu ja nagle się zorientowałam, że ten ból stóp po prostu jego nie było. Ja mówię, A to ale... i po jakim czasie te pierwsze efekty takie Tak naprawdę zauważalne pierwsze efekty, to pojawiły? ja pamiętam, to było po 5. tygodniu. Po 5. tygodniu No to już całkiem szybko przy to takim było problemie. bardzo szybko. To naprawdę było bardzo szybko. Oczywiście, no cała reszta stawów to jeszcze, natomiast ten sam ból tych stóp, ja pamiętam, to on mi po prostu odpuścił po 5. tygodniu, potem jeszcze trwało chwilę, zanim cała reszta się uspokoiła, bo te bóle po prostu chodziły jeszcze po mnie jakiś czas, ale to było coraz mniej i dzisiaj 2013 i 2021 to jest 7-9 lat. Tak, to 10 lat temu lekarz powiedział mi, że ja będę siedziała na wózku inwalidzkim. Jeszcze trochę, jeszcze chwila i podobno Znam na to nim, skądś, tak? tak, i podobno po prostu mam na nim usiąść, ale to po prostu jest niemożliwe, bo ja się czuję tak genialnie po tym wspomaganiu organizmu, po tej regeneracji. To jest dla mnie niebywałe, że całe ciało, wszystkie te tkanki, palce, które się w ogóle nie zginały, bo przecież ja o tym w ogóle też nie powiedziałam. Przecież było tak, że rano wstawałam, to mogłam w ten sposób zgiąć palce, do mniej więcej 15 to one się tak zginały. No i to było wszystko, Ja tak? pierniczę. To coś nie do wyobrażenia w ogóle. Oprócz tego, że jeszcze były napuchnięte. Nie, to było straszne. Więc tak, jestem po prostu zaskoczona działaniem tego programu i No ale no to ci się tak naprawdę zdrowie to jest jedna rzecz, ale komfort życia jak się podniósł tak naprawdę. no komfort życia po prostu poprawił się tak, że z moim 15-letnim jeszcze przed rokiem po prostu synem, nawet nie, on nawet miał 14 lat. Nie, to w ogóle jakoś szybko, bo ja jestem w programie byłam od listopada 2019, no to mam jakieś 14-15 lat. To po prostu ja się z nim po prostu ścigałam, do dzisiaj to robimy, ścigamy się z 3. piętra, jak to pierwszy na dół, więc Ekstra. po schodach oczywiście, no nie windą, bo nie mam. Dobry trening. No, Tylko, że byłby niemożliwy wtedy, no. no Nie nie ma byłby opcji. możliwy, nie ma opcji. Także tak to wygląda po prostu. Super. Ula, to co byś w takim razie przekazała tym wszystkim, którzy no, się z tym problemem mierzą tak naprawdę? Bo jest tych ludzi mnóstwo. Coraz więcej ludzi się pyta Tak. właśnie o kwestię, jak można sobie pomóc przy między innymi RZS-ie, ale to nie tylko kwestia Ale to RZS-u, nie ale tylko. różnych problemów związanych ze stawami, ale i nie tylko. Tak, zestawami, z kręgosłupem, tak. Słuchajcie, jeżeli słyszycie takie informacje, jeżeli ktoś bardzo mocno szuka, a w ogóle nie wie, o czym my tak naprawdę mówimy, skontaktujcie się po prostu, bo ten program, o którym tutaj jest mowa, powoduje, jeżeli się go dobrze zastosuje, też trzeba dobrze komuś doradzić, trzeba wręcz zindywidualizować, tak? Taki program dla osoby. Po prostu jeżeli macie osobę, która Was dobrze w tym poprowadzi, to proszę zainteresujcie się tym, bo naprawdę nie trzeba cierpieć i naprawdę nie trzeba się budzić w nocy i naprawdę nie trzeba mieć guzków reumatoidalnych, żeby one po prostu poznikały, żeby
to ciało zaczęło funkcjonować no tak jak powinno, tak. Ja zawsze mówię, że ciało powinno funkcjonować tak jak my tego chcemy, a nie funkcjonować tak jak ono sobie po prostu tam samo robi. Nie, tak to nie może być. Ono ma służyć nam, a nie my jemu, tak? Chociaż z drugiej strony troszkę musimy jemu też służyć, ale żeby tak było, no to widzicie, wszystko korelacja, tak? Wszystko się łączy, no dokładnie. No słuchajcie, no prawda jest taka, że warto zadbać o siebie, bo nikt za nas tego nie zrobi, tylko my możemy to zrobić i nikomu nie będzie tak zależało na naszym zdrowiu niż nam samym. No to jest prawda. Nikomu więcej. Także słuchajcie, no Ula, bardzo Ci dziękuję Dziękuję za bardzo. to, że się podzieliłaś swoją historią tak naprawdę z nami. Dziękuję bardzo. A jeśli będziecie chcieli się w ogóle dowiedzieć, co to takiego jest, to piszcie do nas. Postaramy się podzielić naszym doświadczeniem, naszą wiedzą i tym, jak to wszystko wygląda. Także dziękujemy pięknie i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, dziękujemy, pa pa.